Witam wszystkich, jakby to powiedział Venom, Boys and Squirrels. Rozpoczynamy nową grę Terra Invicta. Po wielu zmianach jesteśmy na wersji RC1, czyli wersja Release Candidate 1. To oznacza, że wkrótce być może będzie już wypuszczona pełna wersja do sprzedaży. Zmian było bardzo dużo do ostatniej naszej rozgrywki, więc pomyślałem, że może czas zrobić jeszcze raz rozgrywkę. Teraz trochę jestem ograniczony czasowo, więc filmy będę robił pewnie rzadziej. No i te początkowe myślę, że będę skipował trochę jak Perun robi w swoich rozgrywkach Terra Invicty, żeby pominąć rzeczy, które są powtarzalne, bo wiele rzeczy będzie, przynajmniej początek w szczególności, jest powtarzalny. Strategię będziemy opierać podobnie jak wcześniej na rakietach i na walce bezpośredniej z obcymi. Jednak trochę inaczej trzeba wiele rzeczy robić, bo dużo nastąpiło zmian, więc na przykład te Pythony, które używałem, nuklearne rakiety, nie są już takie dobre jak były. No ale to się wszystko okaże w trakcie rozgrywki. Będziemy grać oczywiście scenariusz ten co zwykle. Jest oczywiście nowy scenariusz 2070, ale on nie jest jeszcze chyba dobrze dopracowany. Mój brat gra właśnie w niego i z tego co wiem, to chyba jest za łatwo. Obcy nie do końca się odnajdują w takiej rzeczywistości, a Ziemia się rozwija szybciej, bo jest bardziej rozwinięta. Full Solar System, 8 fakcji, a my wybieramy teraz, uwaga, Akademia. Najtrudniejsza fakcja do grania. Nie wygrałem nią jeszcze, bo chyba nie grałem nawet. Albo jak grałem, to nie skończyłem gry. Natomiast jedną zmianę, oczywiście poziom trudności Brutal, chociaż może być trochę zbyt brutal, ale zobaczymy. To co robimy, zmianę podług standardowego długiej kampanii, to robimy tylko to, że wybieramy sobie pierwszego Councilora Astronautę, drugiego Celebrytę. Celebryta nam pomoże w wejściu do Stanów Zjednoczonych szybszym, astronauta pomoże w rozwoju tych stanów. No i wielu innych rzeczach astronauta pomaga, bardzo ciekawy jest, on ma swoje, pewnie będzie miał cechy takie, które pomogą nam w rozwoju nauki. Oczywiście Akademia, czyli rozwijamy naukę, chcemy być równi obcym, pokazać im, że jesteśmy w stanie być tak dobrzy jak oni i możemy współistnieć. Wyłączam Fellow Citizen Councilor, bo polscy kanclerorzy nie dają nic za wiele korzyści, poza tym, że można grom sobie wziąć jako organizację. Natomiast może przyjdzie jakiś Rosjanin, a rosyjskie organizacje są bardzo dobre, a tanie. Co jeszcze? Jest możliwość teraz włączenia Cinematic Combat Movement i Cinematic Combat Scaling. To jest dla ułatwienia gry, znaczy walki w kosmosie. Natomiast my będziemy grać tą trudniejszą wersję, a jest jeszcze trudniejsza, bo tam wiele rzeczy, też jeszcze będę o nich mówił, się też zmieniło. Więcej będą zużywać paliwa nasze statki, więc będziemy potrzebowali dużo zasobów. Można sobie wybrać Starting Nation Group, że na przykład wybierzemy sobie United States i będziemy już mieć albo Stany, albo kraje, które sąsiadują ze Stanami. Natomiast jeśli to włączymy, to wtedy nie będą się liczyły nam żadne achievementy, osiągnięcia. Więc co jeszcze? No nic, chyba więcej nie zmieniamy tutaj. Będziemy chyba już zaczynać. O zmianach będę opowiadał w następnych etapach. Oczywiście, tak jak mówiłem, będę skipował, czyli będę przeskakiwał między takimi istotnymi etapami rozwoju do pewnego momentu prawdopodobnie, kiedy już nie będzie taka powtarzalność. Żeby dłużej nie przedłużać, rozpoczynamy nową kampanię Akademią. Zaczynamy. We remember the day the stars answered, the day we learned we were not alone. As a familiar sun rose on an unfamiliar universe, some of us saw wondrous possibility, and others existential danger. The astronomers had insisted that the bright streak in the sky was no natural phenomenon. Most of us didn't really believe them until it burned through our atmosphere and crashed in a remote region, leaving only wreckage and uncertainty. In our ignorance, we fractured, taking refuge in our most primal emotions. Each of us saw what we wanted to see. Fear is understandable, a natural reaction to the unknown. It is only by joining together that we can rise above our base impulses. Our strength lies in our collective knowledge and our rich history of innovation.
It is that bond that gives us courage. For if we cannot rise above our fear, we have learned nothing. And we are lost. No dobrze. No więc zaczynamy. UFO nam się rozbiło w Kongo. Nie w Kongo. W Republice Centralnej Afryki. Czyli pierwszy obcy będzie działał na terenie Afryki. I to co mamy, oczywiście tak, gramy Akademią, jak już powiedziałem. Akademia będzie fakcją, która chce pokazać obcym, że za pomocą naszej właśnie, tak jak już powiedziała w filmiku, nasza pani, zapomniałem jak ona się nazywa, później może sobie przypomnę. Tak jak powiedziała, za pomocą naszej kolektywnej wiedzy i zdolności innowacji będziemy w stanie się szybko rozwinąć i stanąć jak równy z równym przeciwko obcym, żeby nie chcieli nas niszczyć, tylko współegzystować z nami. Zobaczymy, jak się nam to uda. Oczywiście nie damy się tutaj stłamsić, ale nie będziemy chcieli zniszczyć całkowicie obcych. Mamy dwóch kancelorów. Jest to Julie Livingstone, która jest astronautką ze Stanów Zjednoczonych. Jest ona całkiem niezła, jest government. No i właśnie, jest Aerospace Engineer, to jest nowa cecha. Ma dodatkowe 2% do boosta i dodatkowe 5% rozwoju programów kosmicznych. Ma swoją załogę, to już było. Pollyanna, Eminent też była. Daje nam dodatkowo influence, bardzo przydatna na początku. Jest astronomem, więc daje nam 15% do Space Science. Ma Family Ties, więc ma dodatkowo perswazję Stanów Zjednoczonych wyższą. O, to się przyda. Jest Aware, czyli nie daje się tak, znaczy wykrywa innych agentów, jeśli ją wykrywają, i jest Government. To jest fajne, już teraz od razu na początku, jak widzicie, już są organizacje jakieś dostępne. Tu jest jedna za 1500, której nie możemy wziąć, a już by nam dawała organizację. Więc to, co będziemy robić na początku, to będziemy starać się wejść do Stanów Zjednoczonych, które, jak widać, są już spolaryzowane i lecą na szyję, mają strife, demokracja upada, czyli wiadomo, sytuacja, jaka jest w Stanach Zjednoczonych obecnie nawet wygląda. Będziemy starać się wejść do sąsiednich krajów, żeby jak najszybciej wejść do Stanów Zjednoczonych. Celem jest wejść, jeśli nie do końca roku, to przynajmniej na początku przyszłego roku już opanować w większości stanów. Nie wiem, czy nam się uda we wszystkie wejść. Drugiego agenta, którego mamy, to jest Japończyk i on jest celebrytą. Jest beloved, famous, więc daje nam dużo influence i ma perswazję dosyć wysoką, chociaż nie jest jakiś przebojowy. Jeśli byśmy chcieli zrekrutować teraz dodatkowego agenta, to na pewno Adelmar Michel z Argentyny się nada, bo ma wysoką perswazję, dużo influence, to jest potrzebne na początku, więc go zrekrutujemy już teraz. Nic więcej nie możemy zrekrutować, mamy 20 tylko. Tu są jacyś naukowcy, ale chyba żaden z nich się nie nadaje. Będziemy musieli... Liren. O kurczę, wziąłem za szybko tamtego. Dobra, to Lirena weźmiemy drugiego, bo jest Striverem. Pośpieszyłem się za bardzo. Dobra, ale Striver też do nas przyjdzie. Jest Megastar, no to jest znacznie lepszy niż ten, a ten daje więcej influence. No, troszkę się pośpieszyliśmy. No nic to. Czyli to, co zaczynamy. Julie leci zbadać obcych, a Moto Akiobara oczywiście będzie próbował wejść do Kanady. Adelmar też do Kanady będzie próbował wejść. No dobra, no taki jest początek. Tak jak mówiłem, będziemy skupiać się na... mogę jeszcze powiedzieć o tych zmianach, które zaszły. Zmiana jest na przykład taka, że Kazachstan już nie jest taki dobry, bo ma znacznie mniejszy współczynnik boosta, więc już nie rekomenduję wchodzenia do Kazachstanu, bo to jest raz, że mało boosta mają, dwa, że teraz, jeśli byśmy chcieli wyjść z tej Unii Euroazjatyckiej, która jest z Rosją,
to w momencie, kiedy robimy wyjście z tej Unii, chyba nawet można wyjść tylko za pomocą puczu, to wtedy Rosja wypowiada wojnę Kazachstanowi. I to się robi nieprzyjemnie, jeśli tak się dzieje. Natomiast Stany Zjednoczone mają więcej niż miały boosta. I tutaj, no, Stany Zjednoczone, jeśli chcemy trudną rozgrywkę grać, wydają się jedynym słusznym wyborem. Może Unia Europejska byłaby całkiem niezła, ale pewnie nie Akademią. Dlatego skupiamy się na Stanach Zjednoczonych. Tu będziemy rozwijać w pierwszej kolejności boosta. Oczywiście najpierw trzeba welfare poprawić, bo jak widzicie mamy wysokie nierówności i na spójność kraju najbardziej negatywnie wpływa -8,9 te nierówności społeczne. Tu trzeba popracować jak najszybciej, żeby ta spójność nam nie spadała. W tej chwili, jak widzicie, rest value mamy 0,18. To będzie bardzo szybko spadała, więc trzeba jak najszybciej przejąć Stany, żeby coś tutaj naprawić w tym kraju, bo nauka poleciła na łeb na szyję i niewiele z niego będziemy mieli. No dobra, no to w takim razie robimy confirm assignments i spotykamy się za jakiś czas. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. No to witam ponownie. Mamy już grudzień, 15 grudnia i tak jak zapowiadałem, udało nam się wejść do Stanów Zjednoczonych. Trochę tutaj straciliśmy w Kanadzie, ale został nam jeszcze jeden control point. Mamy jeszcze na Bahamach, natomiast w Stanach udało nam się bardzo ładnie wejść, już mamy aż 4 control pointy. Głównie między innymi dzięki temu, tak jak mówiłem, mamy tych 4 agentów. Lirena udało nam się jeszcze zrekrutować, ale Adelmar, zobaczcie, ma już 14 persuasion, jest mistrzem, ze względu na to, że udało nam się świetne 2 organizacje na początku nam przyszły. To był po prostu strzał w dziesiątkę. Daje mu nie dość, że administrację, to jeszcze 2 persuasion, druga organizacja 3 administracje, 1 persuasion, jeszcze welfare dodaje. No to coś pięknego na początek. Rewelacja. Podobnie też tutaj jeszcze mamy dla Lirena jeszcze udało nam się zebrać jedną organizację. Jak nam się udało? Zbieramy spoils. Oczywiście tutaj w Kanadzie robimy spoils. Na Bahamach tylko nie robimy spoils, tam robimy space program. Jesteśmy również w Emiratach Arabskich. To jest kraj, w który ja chyba zawsze na początku wchodzę i grabież stosuje na tyle, ile się da, ze względu na to, że oni mają dosyć niskie nierówności społeczne i to nie odbija się tak drastycznie na tym kraju, jeśli robimy spoils na maksa na początku, a to jest potrzebne, żeby nowe organizacje zbierać. Ciekawostką jest to, że do Francji i do Niemiec w pełni weszło Humanity First, więc prawdopodobnie Unia Europejska będzie Humanity First i to będą 2 pierwsze kraje, które się połączą. W Rosji inicjatywa będzie próbowała podbić Ukrainę i tutaj inicjatywa też wchodzi do Kazachstanu, więc prawdopodobnie będą ich łączyć. A my skupiamy się wyłącznie opuściliśmy Meksyk też, skupiamy się wyłącznie na Stanach Zjednoczonych i jedziemy do przodu. Nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć. Tyle chyba. A więc robimy confirm assignments i spotykamy się w następnym punkcie. Witam ponownie. Spotykamy się 1 marca 2023 roku w Stanach Zjednoczonych. Już jesteśmy, mamy 5 control pointów. Tak jak mówiłem, skupiamy się na razie na welfare. Aczkolwiek, nie wiem, czemu ja mam tutaj... bo spoils to nie jest moje, dobra. Skupiamy się na welfare i nad opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych. Im wyższa opinia publiczna, tym lepiej w ogóle dla Stanów. No. Co jeszcze mogę powiedzieć istotnego? Jesteśmy dalej w Emiratach. No właśnie, co istotnego. Wynaleźliśmy Covert Operations i zrekrutowaliśmy Stefana Di Stefano. Nie jest jakimś orłem wielkim, natomiast jest quick learnerem i może robić investigate, więc wzięliśmy go. Jest ekspertem,
Co to daje? Science i Persuasion. I może robić Advice. No, niekoniecznie. No, nim będziemy przynajmniej na początku Investigate robić, może nawet Espionage, zobaczymy. To, co nam się udało też w tych 3 miesiącach ostatnich, to 2,5 miesiąca, to zobaczcie, mamy już tyle organizacji u Julii. Julia ma już 12 administracji, 10 Science. Też nam się kolejne organizacje ciekawe udało zebrać. Ryan Co. Naprawdę, teraz są znacznie fajniejsze organizacje dostępne. O, tu widzę, że jest jeszcze jedna. Nie wiem, czy nam się udają zebrać. Na razie Motoaki nie ma nic, bo on tylko robi public campaign. Skupiamy się na razie na wypasieniu tych dwóch. 17 perswazji ma już Adelmar Mitchell, co jak na 1 marca jest, chyba jeszcze tak nie miałem. Więc my skupiamy się na Adelmarze i ewentualnie na Stefanie i na Julie Livingstone, rozwoju tych agentów. Julie już robi Advice w Stanach Zjednoczonych, żeby poprawić o 10% swoją administrację, o 12% swoją administracją investment points i o 10% science, więc to już nam trochę więcej daje. Mamy 913, 30 wynajdywanie. Na czym się skupiamy w tej chwili? Skupiamy się... no bo tak, wynaleźliśmy Covert Operations, dzięki temu mamy 5 agenta i skupiamy się teraz, jak widzicie, na Mission to Mars. To jest pierwsza technologia, którą należy wynajdywać. I ze względu na to, że im szybciej wynajdziemy, tym szybciej możemy wysłać sondę na Marsa, a w międzyczasie potem, zanim ona doleci, robić inne rzeczy. Żeby ona jeszcze szybciej doleciała, to ważne jest High Thrust Probes. Jak widzicie, w lipcu mi się wynajdzie, znaczy to przyspieszę pewnie oczywiście, ale na razie zwiększam tutaj, bo Resistance chce mi przyspieszyć ten Mission to Mars wynalezienie, więc natomiast wynajdę na pewno High Thrust Probes wcześniej, Super Heavy Chemical Rockets, oczywiście po to, żeby zwiększyć budowę boosta. I to jest ten clue strategii mojej, że najpierw wysyłamy sondę na Marsa, jednocześnie potem wynajdujemy misję na Księżyc. Zanim ta sonda doleci do Marsa, budujemy bazę na Księżycu i zaczynamy wydobywać, więc założenie bazy na Marsie, jak już ta sonda doleci, będzie tańsze i szybsze, bo będziemy mieć już jakieś zasoby z Księżyca. Mogę jeszcze powiedzieć parę słów, jak już wiemy, że jesteś... no i teraz wchodzimy do Stanów Zjednoczonych. Adelmar robi control point, przejmuje ostatni control point, więc będziemy już w pełni kontrolować Stany Zjednoczone i będziemy mogli je naprawiać. Aczkolwiek, jak widzicie, włożymy już na welfare, spadło nam o 0,2, już mamy moderate, natomiast cohesion rest point jest 1,4, więc będzie trzeba za jakiś czas wypowiedzieć wojny. I teraz tak, wojny teraz trochę się zmieniło tutaj, bo jak wypowiemy wojnę, prawdopodobnie Kubie, tam Wenezueli i innym, prowadząc 3 wojny, tutaj w tym tutaj będzie nam działało pozytywnie na +3. Każda wojna na +1 będzie działała nam na cohesion i zmierzanie jego czyli podniesienie rest point. Natomiast nowa rzecz jest taka, że jeżeli zakończymy tą wojnę jako biały pokój, czyli nie wygramy tej wojny, nie pokonamy przeciwnika, to tracimy, z tego co pamiętam, spójności 2 razy więcej niż zyskaliśmy dzięki temu, że wypowiedzieliśmy tą wojnę. Więc jeśli zaczynamy wojnę, to teraz musimy ją wygrać. To jest istotne. A szczególnie, nie wiem, czy to działa w przypadku każdego kraju, na pewno w przypadku kraju o przeciwnych aspiracjach politycznych, czyli jeśli mamy demokrację, to z autokratycznym krajem musimy wygrać taką wojnę. Więc teraz, rozpoczynając wojnę, trzeba uważać, bo może nas to dużo kosztować. Z innych zmian mogę też jeszcze parę rzeczy powiedzieć. Zmieniły się, teraz znacznie trudniej jest prowadzić wojnę, na przykład nawet w Unii Europejskiej prowadzenie wojny, czy Rosją, przejmowanie krajów, które tu są, bo teraz jak Rosja ma tak zwane claimy, czyli roszczenia do jakiejś prowincji, na przykład wynikające z odnowienia Układu Warszawskiego, to są już
roszczenia wrogie, bo mogą być wrogie i mogą być też pokojowe. Wrogie roszczenia powodują to, że bardzo mocno to uderza w cohesion i żeby taka podbita prowincja, na którą ma dany kraj wrogie roszczenia, to trzeba zainwestować 200 punktów Unity w tym danej prowincji, żeby ona utraciła ten hostile claim i pozbyć się tych negatywnego wpływu hostile claim. Więc na przykład jak Rosja teraz walczy z Ukrainą, to ten claim, który ma na Rosję, to jest to wrogi. I to nie będzie takie dobre dla nich. Wydaje mi się, że claimy, które ma Rosja na przykład na Kazachstan, czy na kraje, które są w tej chwili od początku gry w Unii Euroazjatyckiej, to są przyjazne te pokojowe claimy, więc to nie... no i oczywiście jak jest wrogi claim, to nie można przejąć danego kraju pokojowo, można go tylko podbić. To jest istotna zmiana. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? O silnikach i o rakietach później powiem. Mogę tylko powiedzieć, że będę stosował nowe rakiety, te torpedy Apollo, fragmentaryczne torpedy, które będą pierwszymi takimi torpedami, które będę używał i będę uzupełniał je z rakietami Riverjack, więc tu się sporo zmienia. W tej chwili właśnie mogę jeszcze powiedzieć, że pojawia się nowa cecha, ale nie wiem, czy któryś z tych dostępnych jest Techmogul, który jest Quick Learner, ale na razie nie będziemy takiego brać. Szukam takiego agenta, który ma cechę Furtive, ale nie ma, może powiem później. Furtive to jest taka cecha, która daje nam espionaż kosztem perswazji i administracji. Z tym, że jeżeli dojdziemy do końca, maksymalny współczynnik danego agenta, na przykład w administracji, to jest 25, ale tutaj na dole jest napisane 25, ale jeśli ma cechę Furtive, to jego maksymalny jest 24 i nie może przekroczyć tego poziomu nawet za pomocą organizacji, czy wydaje mi się, że też nawet za pomocą cybernetycznych augmentacji. Co jeszcze ciekawego mógłbym powiedzieć? Dobra, na razie tyle. Przechodzimy do realizacji naszego planu. Lecimy. Zobaczmy, czy nam się uda. W Kanadzie już się rozwinął program kosmiczny. No tutaj właśnie, tak jak mówiłem, Julie będzie miała permanent assignment na wspieranie Stanów Zjednoczonych w rozwoju i już mamy, widzicie, 770 nauki, 1000 w marcu, to chyba całkiem nieźle. Ci nas próbują w Mars Drivers wyprzedzić, ale musimy się skupić na razie na Mission to Mars, żeby nam nikt nie wynalazł tego i żeby mieć jak najwięcej nałożone. No niestety nie udało się zbadać Julie. Public Campaign, bardzo ładnie, 61% poparcia. I niestety w Kanadzie już mamy crackdown. A może nawet dobrze, dlatego że będziemy mogli przejąć te Stany Zjednoczone. No rewelacja. Powoli spada. No i jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Więc możemy sobie tutaj już boosta włączyć trochę też. Ze względu na to, że będzie nam boost potrzebny, jakieś 19% wrzucimy. Żeby dobrze skolonizować Marsa. No dobra, no to jesteśmy w Stanach. No, to myślę, że możemy spotkać się w następnej części. No to witam ponownie. Mamy 7 maja i sytuacja stała się dosyć dziwna w Stanach Zjednoczonych. Było jakieś wydarzenie, w którym miałem do wyboru kilka rzeczy, które mogę zrobić jako związane z polityką i gospodarką i wszystkie opcje powodowały, żeby mi spadł współczynnik demokracji, a jeden dawał wzrost o 0,24. No więc go wybrałem, mówię super, ekstra, bardzo mi się przyda tutaj full democracy. No i grałem dalej. Natomiast nie zauważyłem jednej rzeczy i dopiero potem to zauważyłem,
Bo jeśli zobaczycie, popatrzycie na tutaj, na Strife. Mamy Strife już, ale jak widzicie Event Effects, mieliśmy 6,5 wzrostu Unrestu w Stanach Zjednoczonych. Jak w pewnym momencie zobaczyłem, że mam 8 Insurrection w Stanach Zjednoczonych, co oczywiście mocno się odbijało na investment points i na nauce, to musiałem bardzo szybko działać. Jak widzicie tutaj Stabilize Missions tutaj ostro były prowadzone. Już mamy tylko 3 Strife, więc nam się trochę poprawiło. Trochę straciliśmy przez to nauki i trochę nas w rozwoju technologicznym tutaj zaczęli gonić inni, więc będziemy to odrabiać, ale no nie miałem jeszcze takiej sytuacji, żeby mi nagle nie wiadomo z czego i nawet nie zauważyłem tego, że mi do insurekcji wzrosło w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ciekawa sytuacja. Jedziemy więc dalej. No właśnie, w Orbital Shipbuilding nas tu chcą wyprzedzić. Trochę zwiększymy, żeby nas nie wyprzedzili. I jedziemy dalej. O, Critical Success, Public Campaign, bardzo ładnie. I Success, więc trochę nam się poprawia już w tych Stanach, ale no troszkę nas to cofnęło. No nic, no lecimy dalej i spotkamy się w takim razie za jakiś czas. Dalej będziemy poprawiać sytuację w Stanach, rozwijać Mission to Mars i zobaczymy co dalej. Witam ponownie, mamy 7 lipca i jesteśmy u progu, w zasadzie już 2506 mamy wynalezione na Mission to Mars, więc za chwilę wyślemy sondę w lipcu 23 roku całkiem nieźle, chociaż bywało lepiej, ale jak już mówiłem, trochę nam się zepsuły Stany Zjednoczone przez to wydarzenie. Rozwijamy już Mission to the Moon, więc w listopadzie, myślę, że wcześniej niż w listopadzie to wynajdziemy, ale musimy teraz rywalizować o Arrival Domestic Politics, żeby nam nie wynaleźli. Dlaczego nie chcemy, żeby nam wynaleźli? Dlatego, że Akademia jest bardzo narażona na rozwój jednej technologii, Deep Space Skywatch chyba, tak to było, tak to się nazywało? Deep System Skywatch, o. To jest technologia, która jest bardzo groźna dla Akademii. Ze względu na to, że w momencie, gdy ją się wynajdzie, to mamy wydarzenie They have not come in peace, co oznacza, że no, oczywiście Akademia jest pokojowo nastawiona i według Akademii tutaj mamy super fajnie, bo przybywają obcy, dzięki nim będziemy mogli się rozwijać, tak jak kiedyś było w serialu kurczę, nie pamiętam jaki to serial był. Może sobie przypomnę jeszcze. W każdym razie, no, że niby nam pomogą w rozwoju, no ale to wydarzenie powoduje to, że świat się odwraca od Akademii. Akademia bardzo dużo traci w poparciu na świecie i wiele punktów, control pointów może doznać crackdownu. Jest 50% na każdy crackdown, na każdy control point, że dozna crackdownu. Mam nadzieję, że w Stanach Zjednoczonych za wiele nam się nie skrakuje i chcę poczekać z wynalezieniem tej technologii, aż już będziemy na Marsie. Wtedy myślę, że to będzie trochę bezpieczniejsze, bo będziemy mogli, być może jeśli stracimy dużo w Stanach, to będziemy mogli wejść na przykład do Europy, do Unii Europejskiej. No ale na ten moment to się nie wydarzy i wynajdujemy Mission to Mars. Mamy już Space Tugs też, jeszcze właśnie istotna technologia tutaj, Talent Development. To jest technologia typowa tylko dla, nowa technologia typowa tylko dla Akademii. Co daje? Daje to, że wszyscy kanclerzy Akademii od razu dostają 3 punkty Science w swoich atrybutach, więc to jest bardzo przydatne do wynalezienia na początku, dlatego to robię. Oprócz tego wynajdujemy Space Tugs, żeby można było szybko dostarczyć te wszystkie elementy, moduły stacji czy nie stacji, bazy na różnych obiektach słonecznych, obiektach kosmicznych i będzie można wtedy taniej to wszystko robić. No ale teraz rozwijamy Mission to the Moon, Mission to Mars, lecimy i mamy. I teraz tak, nie klikam Launch 12 Probes, bo to jest zbyt duży koszt, więc na razie bierzemy Open Research i wynajdujemy oczywiście Space Mining and Refining, żebyśmy mogli zbudować kopalnię na Księżycu, a tymczasem wysyłamy sondę tylko na Marsa. Będzie leciała 212 dni, kosztuje 4 boosta.
spokojnie możemy to zrobić i doleci 4 lutego 2024 roku, więc do tego czasu powinniśmy zgromadzić wystarczającą ilość zasobów, żeby założyć przynajmniej jedną bazę na Marsie już w lutym, więc pewnie funkcjonująca baza będzie na początku 2025 roku wydobywcza na Marsie. Wracamy tutaj. I co? I lecimy dalej. Nie ma co tutaj się dalej zastanawiać. Sytuacja jaka jest na świecie. No, full democracy nam trochę już zaczyna spadać. Boost nam przerasta. Mamy już 5,2 boosta. Albo dopiero. Welfare już jest moderate 3,8, więc nam się poprawia coraz bardziej. Cohesion 2,66. Mieliśmy oczywiście wydarzenia, które o 1 obniża fala strachu. Obniżyła nam o 1 wcześniej, więc mamy już Sectarian i tylko 740 nauki. Myślę, że wkrótce będziemy mogli... jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Właśnie. Bo trzeba wypowiedzieć wojny. Żeby jeszcze bardziej zwiększyć nasz rest point, tak? Bo nie mamy wojen. No właśnie. Ojciu, zapomniałem o tym. No. Mamy talent development. I wynajdujemy z tych technologii. Myślę, że można... reusable rockets chyba trzeba by wynaleźć. Tak, co nam jeszcze bardziej boosta poprawi. Dobra, lecimy. Tak, public campaign. No więc, tak jak mówiłem, trzeba... już chcą nam wydrzeć. Space Mining Refining. Dobrze, niech wynajdują, my ich wyprzedzimy. Niech nam pomagają wynajdywać te technologie. Na razie musimy walczyć o Rival Domestic. Mamy pierwsze abdukcje w Chinach. No właśnie, bo kolejni obcy spadli w Chinach. I jeden spadł również właśnie, co jest istotne. To jeden spadł tutaj w Meksyku, więc będzie na pewno nam działał na terenie Stanów Zjednoczonych z abdukcjami, więc będzie trzeba go w pierwszej kolejności znaleźć. A Stefan robi investigate. Właśnie, jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz, dlatego że Julie nam się już mocno rozwinęła. Ma administrację 23 i science 20, więc bardzo ładnie wspiera Stany Zjednoczone. Zebrała bardzo fajne organizacje. I tu jeszcze są kolejne w kolejce. Adelman niewiele mu przybyło, ma 18 perswazję. Stefano też ma niewiele. O Stefano tutaj widzę, że już ma organizację do wzięcia. Więc będzie lepszy investigate mógł robić. No nic, no dalej lecimy. Czyli koleżka, no właśnie, set national policy. Tutaj będziemy oczywiście właśnie. Kolejna rzecz ważna. Jeszcze nie możemy. To na razie nie będziemy się armiami zajmować, natomiast ważne jest, żeby wypowiedzieć kilka wojen. Tak, ten też niech wypowiada wojnę. I ty rób investigate oczywiście. I confirm assignments. Mamy już 35 boosta. Właśnie, jaka sytuacja tutaj. Myślę, że możemy tutaj już zmniejszyć, a zwiększyć tutaj. Bo tu już nas raczej nie wyprzedzą. Tak, chyba go wyprzedzimy, tak. I mamy Declare War. Sprawdźmy, czy Kuba ma sojusznika. Tak, ma Kuba sojusznika w postaci Confirm. Tak, mamy jedną wojnę. Ta wojna się będzie toczyła. Drugą wojnę z Wenezuelą, tak. Tak, z Wenezuelą. I trzecią wojnę z
a jakimś Sudanem. Zobaczmy, z kim Sudan ma sojusz. Nie ma sojuszu, no to z Sudanem. Dobra, i teraz proszę bardzo, od razu nam wzrosło do 5, czyli mamy Cohesion Rest Point na poziomie 5, więc teraz już nam rośnie, na szczęście. A i widzę, że wzrosło nam. Czyli wypowiadanie. Ciekawe, któremu krajowi wypowiedzenie wojny zwiększyło automatycznie natychmiastowo o 1. Czyli kurczę, mogłem to już nawet wcześniej zrobić. Czyli nie dość, że nam działa to, że prowadzimy wojnę plus 3 from wars, to jeszcze declaring war on long-term rivals daje nam natychmiastowy wzrost cohesion 1. Super. Dobra. Lecimy dalej, spotykamy się przy okazji następnych. I tu właśnie zbadaliśmy abductions, więc będziemy mogli już wynajdywać alien methods. Ale no to zobaczymy to później. Lecimy dalej, spotkamy się przy okazji następnych. Może warto to wynaleźć? Nie, na razie te są bardziej kluczowe. No to widzimy się za jakiś czas. Witam ponownie. Mamy już 1 stycznia 2024 roku i trochę nam się sytuacja pogorszyła. Raz, że przy tych wydarzeniach ważniejszych zapomniałem trochę nagrywać, więc istotna rzecz jest taka, że mamy Bishek Base, na razie nie zmieniam nazw. Mamy bazę na Księżycu, w której wydobywamy wszystko oprócz wody. Mamy 2,1 fissiles, co się przyda. Generalnie Księżyc jest dosyć kiepski, bo jak widać najlepszym sajtem jest najlepszym sajtem jest ten nasz i to tylko 2,1 fissiles. Miało się poprawić coś fissiles. Ciekawą rzecz, bo chyba jeszcze się nie spotkałem, żeby tak dużo wody było na którymś sajcie na Księżycu, ale wybrałem ten sajt. W sumie mogłem ten też wziąć, ale też trochę się zgapiłem i go nie wziąłem, ale poradzimy sobie bez tego. To jest jedna istotna rzecz, że mamy już bazę na Księżycu. W Stanach nam się pogorszyła sytuacja. Mieliśmy już wyższy ten cohesion, ale było kolejne wydarzenie, które nam o 1 obniżyło, więc powoli nam rośnie. Welfare mamy już 3,5, więc w zasadzie można byłoby trochę to zmniejszyć i skupić się na knowledge i właśnie rozwijamy knowledge już bardziej. Boosta już nie zwiększamy, mamy 6,5, na razie to wystarczy. I skupiamy się na mission control, bo będziemy potrzebowali więcej mission control. Wkrótce zakładamy bazę na Marsie. Jakie kraje jeszcze mamy? W Kanadzie jest ciekawa sytuacja, bo tam w dalszym ciągu utrzymaliśmy tego control pointa, bo mimo, że był skrakowany, to nikt go nie brał, no więc nam się odnowił. Mamy Emiraty Arabskie, Irak i teraz wchodzimy powoli do Singapuru, wygryzamy już serwantów, bo Singapur ma bardzo wysoki, ma 100 000 na mieszkańca PKB, więc jest stosunkowo małym krajem, a bogatym, więc tu będziemy starali się rozwijać boosta i mission control, ewentualnie spoils. Tutaj sytuacja jest taka, że tak jak mówiłem, Rosja wchłonęła Kazachstan, a Unia Europejska stanowi już Francja i Niemcy zjednoczone. Humanity First rządzi. W Indiach Humanity First jest znacznie rozwinięty. Chiny na razie jeszcze nie przejęte, aczkolwiek mocno tutaj działają obcy, więc pewnie zaraz w Chinach się pojawią serwanci. Wynajdujemy technologię Adastra ze względu na to, że będziemy mogli inne... Chociaż w sumie tej Adastry na razie nie musiałem wynajdywać. No ale Mission to the Asteroids wynajdujemy, bo chcemy spróbować na Jowisza się wybrać. Alien Methods, Fission Pile będzie potrzebny do założenia bazy. 2 lutego wynajdziemy. Idealnie się to złoży z tym, że wtedy doleci nasza sonda do Marsa.
To chyba tyle z istotnych rzeczy. Co robimy? Tak jak mówiłem, w Singapurze ostro działamy, Crackdown robimy i Purge. Stefano z Adelmanem. Organizacji trochę więcej zebraliśmy już, więc Adelman ma co prawda spionaż 1, ale ma zdolność Purge'a, więc po skrakowaniu będzie w stanie pewnie w takim małym Singapurze przejąć. Stefano zebrał już znaczną ilość organizacji, więc ma już Investigation 12 i espionaż 9. Julie Livingstone w dalszym ciągu nie za wiele się rozwinęła. Liren King dostał trochę tych organizacji z Persuasion, więc ma już 16. Wkrótce będzie można się pozbyć Motoakiego Obary, jak znajdziemy jakiegoś dobrego agenta. O, właśnie chyba mamy dobrego agenta, bo przyszła bardzo ciekawa pani, która... Tak, Michaela McCormack, która jest striverem. To jest bardzo istotna cecha. I to jest tech mogul, więc nam daje 15% rozwoju energii. Bardzo fajnie. Jest fanatykiem. Wspaniale. Chociaż mogła być lepszy investigation, ma słabszy przez to. Ale ona prawdopodobnie za jakiś czas zastąpi naszą astronautkę. Ona wejdzie teraz za... Tak, zrekrutujemy ją, tylko musimy wywalić dismiss and retain orgs i rekrutujemy panią Michaelę McCormack. Też Amerykankę, kurde, przydałaby się Rosjanka, no ale cóż. Michaela, no kurczę, ma takie imię, jakby to Rosjanka była, no ale niestety. Jej na razie damy tego welfare'a. Nic nowego nie może brać. Możemy jej tylko rozwinąć administrację bardziej, bo jej będzie potrzebna aż 3 punkty administracji, nieźle. No dobra, no to jest Michaela i ta Michaela niech robi też public campaign w Singapurze. Więc mamy teraz Tech Mogula. Nie mamy za bardzo na razie dobrego agenta, który mógłby robić Purge'a jakiegoś, czy coś takiego. Myślę, że jakiś Kingpin, kryminalista, chociaż kryminaliści trochę nie pasują do Akademii, ale no będzie musiała Akademia współpracować chyba z jakimś kryminalistą, więc liczę na jakiegoś dobrego Kingpina, który zastąpi być może Julie Livingstona, jeśli nie Julie, to Adelmara, bo Adelmar nie ma żadnych cech takich wyjątkowych, więc będzie mógł Adelmar odejść. Ale to kiedy znajdziemy jakiegoś lepszego agenta. Dobra, to robimy Confirm Assignments chyba. Czy coś istotnego jeszcze się zmieniło? Raczej nie. Lecimy dalej i spotykamy się za jakiś czas. Witam ponownie. Mamy już 14 lutego. Czyli nasza sonda doleciała do Marsa. Założyliśmy pierwszą bazę, w której no, całkiem niezły site mamy, bo będziemy wydobywać 2,1 Fissels, 6,7 tych szlachetnych metali, 46 zwykłych, 34 wolatych, 21 wody. Całkiem dobra lokalizacja. Jeśli chodzi o Marsa, to nie najlepiej on wygląda, chociaż jest jeszcze jeden site, kurczę, gdzie ona jest? Tarsis Montes. O, ta jest jeszcze całkiem niezła, bo daje nam trochę jeszcze Fissels, 20 aż prawie Nobli, 49 zwykłych metali, 30 Volatility 18. To nie jest jakaś rewelacja. Pozostałe sajty są dosyć kiepskie. Nie mamy więcej. Za bardzo jest jedynka jeszcze na tym, jeśli chodzi o Fissile. Parę jeszcze takich drobnych, jeśli chodzi o Noble. Zwykłych metali maksymalnie widzę jest 49 na tym Tarsis. Nie ma nic lepszego, a zwykle miałem więcej tego metalu. I to samo z Noblami, z Volatilami jest 44, tylko wody maksymalnie 54 na tym. Słaby Mars. Niestety, słaby Księżyc, słaby Mars. Zobaczymy, co będzie dalej.
No więc zakładamy kolejną bazę na tym oczywiście Tarsis, żeby nam nikt jej czasem nie zajął, chociaż nie powinien nam nikt zająć za szybko. I robimy Found Outpost. Tak jest, Sapporo Base. Zmienimy te nazwy może, ale to później. Albo zmieńmy już. Władivostok będzie Mars 1. Jak to zwykle robiłem. A BC. Sapporo będzie Mars 2. Dobra. No więc co? No nic, no może na Ziemi powiem, co się dzieje na Ziemi jeszcze. Julie troszeczkę się poprawiła, ma Science, dodatkową organizację, zaraz ją dalej rozwiniemy. Liren też, Adlemar, Stefano, no Mikaela, Julie, no wszystko jest podobnie jak było 1,5 miesiąca temu. W Stanach się troszkę poprawiła, Sectarian. Możemy już przestać łożyć na ten welfare, przynajmniej aż tak bardzo, i skupmy się na knowledge, żeby nam się rozwijała lepiej nauka. Jeśli chodzi o wynajdywanie, to mamy Mission to Asteroids, bo chcemy na Marsa polecieć, ale robimy In Situ Resource Utilization. Principles of Space Warfare to nam włączyli inni, więc musimy tutaj gonić. Institutional Outreach, żebyśmy mogli więcej organizacji sobie tutaj przytulić, wybrać coś z czegoś. No nic. Dobra. Lecimy dalej. No to go. Już mamy 30 metali. Dobra. Spotkamy się oczywiście, jak będzie następne wydarzenie. Witam ponownie. Sytuacja jest taka, że właśnie się tak zorientowałem, że mocno zalałem, dlatego że czekam, aż powolutku mi wzrośnie ten cohesion do poziomu 5, zapominając o tym, że Unity bardzo szybko go podnosi. I myślę, że kosztem troszeczkę tej demokracji, może nie spadnie poniżej 8, możemy szybko podnieść do cohesion i spowodować, że ta nauka jeszcze bardziej nam wzrośnie. I tu chyba dużo na tym straciłem. Na razie boosta zdejmiemy, więc robimy tutaj mamy 4 bazy już oczywiście na Marsie. Mamy kopalnię wreszcie, która będzie wybudowana. To też opóźniłem właśnie, tak jak już mówiłem wcześniej, że ona będzie kompletna 1 kwietnia dopiero 2025. Więc trochę musimy na to poczekać. Tu straciłem, nie wiem, z miesiąc, 2 przez to, że nie zbudowałem od razu. No ale cóż, może jakoś sobie poradzimy. Mamy 4 bazy na Marsie. Wracając na Ziemię. Priorytetyzujemy oczywiście Unity i Knowledge w tej chwili. Troszkę na funding. Właśnie. Tutaj dalej w Kanadzie się utrzymuję ze spoilsem. Tutaj robimy spoil ze względu na to, że w dalszym ciągu potrzebujemy dobrej organizacji. Druga rzecz, którą trochę zalałem, to, że tu mam knowledge do wzięcia, a widzi ta. To Liren go weźmie. Czemu nie? Będziemy szybciej knowledge rozwijać, bo teraz to jest najbardziej kluczowy element. No więc tak. Mikaela za wiele nie ma co robić i ona ciągle robi stabilizację w naszych krajach. Irak jest dobrym krajem do stabilizacji, bo na razie jeszcze Julie dobrze funkcjonuje jako wsparcie dla Stanów Zjednoczonych, do rozwoju Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o wynajdywanie, to wynajdujemy już Industrialization of Space. To jest bardzo ważna technologia, która pozwoli nam na kolonizację oczywiście, budowę construction
jak on się nazywa? Construction Module i budowę statków kolonizacyjnych, więc tutaj mocno inwestujemy, aczkolwiek Humanity First chce nas tutaj trochę wyprzedzić. Oczywiście wynajdujemy cybernetykę, Bootstrap Spaceflight Programs, które nam o 50% zwiększy wynajdywanie i Space Dock. Jeśli chodzi o ciąg dalszy, to będziemy dalej, myślę, że jeszcze jedną bazę zbudujemy na Marsie, oczekując na budowę kopalni. No nic, skupiamy się na Stanach, lecimy. Teraz już chyba nie będziemy tak skakać, ale zobaczymy. Mamy Space Dock i wynajdujemy silnik jonowy. Tu jest Solar Mirror. To jest kolejna technologia bardzo ciekawa, którą warto wspomnieć, dlatego że Solar Mirror to jest nowy moduł, który może zwiększać efektywność baterii słonecznych. Nawet zbudowanych na planetach takich jak Jowisz i będą bardziej efektywne niż te fissile piles czy fissile arraye. Z tego co pamiętam, to fuzyjne są lepsze już niż ten, ale Solar Mirror to po prostu buduje się lustro słoneczne, które będzie dostarczać energię słoneczną, a w zasadzie energię słoneczną bardziej efektywnie do tych dalszych planet. Aczkolwiek z tego co wiem, to na Saturnie koszty są już olbrzymie. Im dalej jest od Słońca lustro, tym musi być większe i bardziej kosztowne. Natomiast Mars i Jowisz myślę, że są ok, żeby je tam zbudować. Ale na ten moment wynajdujemy silniki jonowe. No dobra, no to lecimy. Istotna rzecz jeszcze. Spójrzcie, że na demokrację negatywnie wpływa już teraz to, że mamy wojnę. Więc to obniża nam współczynnik demokracji. Nie jest już tak, że możemy prowadzić wojnę w nieskończoność i będzie nam tylko to poprawiać sytuację. Jeśli chodzi o Mission Control, to na razie też możemy trochę zmniejszyć to, żeby jak najbardziej efektywnie Unity. Nikomu nic nowego nie przybyło, więc Liren może nam porobić trochę. Nie pamiętam ile Mikaela ma. Adelmar raczej chciałem powiedzieć. Gdzie byśmy mogli sobie poprawić? No w Chinach oczywiście są serwanci, tak nie wspomniałem tego wcześniej. Więc działamy. Mamy 1 lipca. No tutaj nie ma sensu zwiększać. Unii pozwiększamy może. A Stefano... Zaraz, może Mikaela, ona ma 18, może by mogła ukraść jakąś technologię właśnie. Harper Analytics, ale to jest Humanity First. Nie wiem, czy chcemy zaogniać z nimi sytuację, aczkolwiek może to jest dobry pomysł. Tak, zabierzmy im. Kto go ma? Tak. To najpierw Stefano Investigate zrobi na pani Valerii. Ona ma to, tak? Harper, tak. A w zasadzie niech ją aresztuje. O, zobaczymy, co nam zrobi. Humanity First.
A tymczasem tu już jest peaceful. No nie wiem, gdzie mam tu działać. Dobra, poprawimy sobie trochę public opinion. No to lecimy. Chcemy aresztować agentkę. O! Wszyscy chcą to wynajdywać. Bardzo fajnie. Szybciej wynajdziemy. O, tak. Inspire mission successful. Tak, mamy ją aresztowaną. Mamy silniki jonowe. O, augmented learning, to nam się przyda. Nic innego nie jest pilniejsze. Dobra, to wynajdujemy to. Dobrze idą, dobrze idą. O kurde, solid core fission chcą nam zabrać. Chyba musimy bardziej. O! Zunifikował tą Białoruś. No dobrze. Jak sytuacja w Stanach? Polarized. Nowe organizacje. Co my tu? Kurczę, pojawia się coraz więcej kryminalnych. A ja nie mam żadnego fajnego agenta. Same do bani goście, dobrze. Dobra, Mikhaila teraz jak jest aresztowany, to możemy... Wej! Aż tyle? Oh shit, to może lepiej jednak to zrobić Julie. Dobra. A Mikhaila niech pojedzie teraz robić advice. No trochę stracimy na tym nauki, ale cóż. I Stefano. Robi investigate. Tak, ostre mission control. Na Iranie oczywiście, że sankcje nakładamy. Oh shit. Aha. To nie wyszło trochę. Zapomniałem organizacji im dać. Nowe. Liren nie może. Ale ten może. Tak. O, jakie drogie. Interpol. Stefano może? Nie może. Ale ma organizacje, które możemy wywalić. Unassign.
Quick Learner. Dobra, to zaraz ją weźmiemy. Tego Interpola. To nie wyszło mi trochę. Ale wzięliśmy. No. Czyli dopóki... dopóki się nie skończy tura... Dopóki się nie skończy tura, to możemy tę organizację wziąć, bo ona jest nieprzydzielona. No dobrze. Uff. Więc możemy ją teraz dać Mikhaili. Tak. Bardzo ładnie. No to też jej damy. Environment plus 5. Nie, damy jej to. Dobra, lecimy. Ale efektywność druzgocąca. Dobra, i spadła nam. Jeszcze spokojnie możemy robić dalej to. Więc temu robimy augment i dajemy administrację. Nie temu. Judge? Nie może? Jeszcze? Ojoj. No dobrze. Dobra, to temu administrację chyba damy. To na razie nie. Jakie mamy teraz stosunki z Humanity First? In conflict. Mamy 2 non-aggression i tolerancję z większością i konflikt. No dobrze. Nie mamy jeszcze wrogich stosunków. Julie wraca tutaj, chyba że jacyś się pojawili nowi. Nie. Liren. Public campaign chyba musimy znowu... nie musimy to robić. Poróbmy tutaj public campaign. Kogo on zinwestygował? Evandro. Możemy komuś coś więcej zakosić? Administracyjnego? Nie. Szpiegowskich też za bardzo nie ma. Dobra. To w takim razie bierzemy się za... Sprawdźmy, na jakim poziomie jest Mikhaila. A Mikhaila niech robi... W Unii 17%. To nie jest dobry pomysł. Tu pewnie jeszcze mniej. 43%. Dobra, niech próbuje. Dajmy jej 10, 55 jest ok. Zaraz będzie... Właśnie, co tam z Techen? O kurde. I tu nas wyprzedzili. Dobra, musimy przerzucić trochę. Ale Industrialization Space szybko wynajdują. Coś mnie chyba ubiegnął. 16 ma. To nie ma co, już dalej ją
wspomagać. Dobra, zróbmy na szybko to tak. We've moved the needle. We're winning their hearts and minds. Kurde, no nie dam rady, no. Co w tym Stanach się dzieje z tą nauką? We're winning their hearts and minds. Kurde, mam 12 nadwyżki. Muszę gdzieś wejść przecież. Do tych małych krajków może powchodzimy. Tu nikogo nie ma, nie było jeszcze, pewnie. No to trzeba będzie powchodzić. Dobra. A się rozpędzili. Dobra, najpierw to wynajdźmy. No, brutal to jest brutal. Ten Interpol mieliśmy brać. Augment. Kurde, on nie jest government. Oh shit. Oh shit. To źle zrobiłem. Shit. To musimy komuś innemu dać ten cholerny, kurde, Interpol. Na razie chyba jemu. A ty weź... A nie, to jest purchase. Zaraz. To dajmy tu assign. Dobra. Kurde. Gdzie są jacyś kryminaliści? Inspector, engineer, attorney, celebrity. Co za lipa. Ready. I will try to sway the public. Where do you need Tak, to też tutaj. At your service. We'll see what they're up to. Where to? Ło, to chyba nie trzeba już. No to chyba czas już kończyć. Przedłużyłem trochę ponad godzinę ten odcinek, no ale jest to pierwszy odcinek. Teraz już chyba trochę będą krótsze te skoki albo dłuższe części nagrywania. A tymczasem do widzenia i do słyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.